Cześć, Peter z tej strony. Zabiorę Was dzisiaj w podróż do XX wieku. Będzie to wyprawa rowerowa w nieznany nam ówcześny zachodni świat Europy. Ta przygoda wydarzyła się w 2000 roku, kiedy nie było jeszcze social mediów, czyli Facebooka, TikToka, Instagrama czy YouTube'a. Więc wtedy nie miałem się gdzie pochwalić, robię to teraz po tylu latach. Jako że byliśmy pokoleniem takim wychowanym twardą ręką, tak bez tackania się z nami jak to obecnie, daliśmy sobie radę rok wcześniej, jeżdżąc po Węgrach i po Słowacji. Także dlaczego mieliśmy sobie teraz nie dać radę? A jak skończyła się ta wyprawa? No zapraszam. Zaplanowaliśmy, że objedziemy sobie Austrię dookoła. Nie wiedzieliśmy zbyt dużo o tym kraju, natomiast wiedzieliśmy, że jak to Europa Zachodnia, no to ludzie tam są bogatsi, to wszystko jest na jakimś wyższym poziomie niż w naszym kraju. Dlatego zaczęliśmy sobie już zbierać pieniążki dużo wcześniej na ten wyjazd, żeby mieć. Ja w międzyczasie kupiłem sobie też rower z amortyzatorem, aluminiowy w ogóle, nie? No jednakże wziąłem go na raty, nie? No bo nie jesteśmy było tak, żeby od razu wyłożyć całą kasę, nie? I co jeszcze zrobiliśmy? Kupiliśmy sobie takie stroje kolarskie profesjonalne, takim w naszym mniemaniu. I spodenki też, żeby tak jakoś wyglądać. Nawet do tej pory mam tą koszulkę i ubieram ją na takie specjalne okazje, jak tam w zeszłym roku Wisła 1200, czy jak jechałem tą 500 do Warszawy non stop, nie? No i tyle, nie? A bazując na zeszłym roku zmieniliśmy też plecaki na takie, co już nie uwierały tak mocno w plecy jak wtedy. No i wzięliśmy też już teraz kurtki przeciwdeszczowe, a nie takie nie wiadomo co, jakieś takie pelerynki. Bękaj oczywiście został, kurczę, bo to kultowa maść, nie? No kubki też gorące zostały, no bo się sprawdziły, nie? No i tam jeszcze wzięliśmy jakieś tam konserwy i tak i izotonik, pamiętam jeszcze. No i tyle, no. Natomiast nadal nie wzięliśmy kasków, bo nie uważaliśmy wtedy jeszcze, że w kaskach się dobrze wygląda. Mimo że mieliśmy już telefony takie klawiszowe, też ich nie wzięliśmy, bo nie dość, że minuta w Polsce kosztowała w cudzysłowie miliony, to tam roaming kosztowałby 5 milionów. Podróż zaczęliśmy od tego, że pojechaliśmy z Tychów do Katowic na rowerach, skąd mieliśmy pociąg do Wiednia. No i chcieliśmy wysiąść w Brzecławiu, nie? Tam ostatnia miejscowość w Czechach. No kiedy już tak byliśmy na tym dworcu, to Tomek mi mówi, zapomniałem okularów. A było już około 22:30, coś tak pi razy drzwi. Ja patrzę na niego i mówię, co ty kurwa? No chyba nie chcesz po nie wrócić, a Tomek mówi, wracam. Ja mówię, przecież nie zdążysz. No i nie minął parę sekund, a Tomek ciul wsiadł do taryfy i jazda. Zostawił mnie z całym tym Majdanem na dworcu i pojechał po te okulary. No nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić, jak ja, bo nie mieliśmy, no nie wzięliśmy tych telefonów, ja patrzę na ten zegar na peronie. Za 10 minut pociąg ma odjeżdżać. Kuźwa. Mówię, no nie, no co za kuźwa gość, nie? No i przyjechał wtedy Tomek, wpadł, kuźwa, miał okulary. No i załadowaliśmy się do tego pociągu. Jak już jechaliśmy tym pociągiem i przejechaliśmy granicę polsko-czeską, to nie minęło tam kilkanaście minut, jak do naszego przedziału wskoczyło 3 cyganów, którzy przed czymś uciekali. Ja kurde wskoczyłem, oni kurde patrzą i wołają do mnie, że spoko, że nie chcą nam zabrać rowerów, nie? Ja mówię, kurwa ciekawe, to po co żeście tu wskoczyli, sobie tak myślę. Ja już byłem cały przygotowany, mówię, zaraz będziemy się szarpać z nimi. No ale nie minęło chwilka, jak tutaj do naszego przedziału wpadli czescy, nie wiem czy to byli celnicy, policjanci, już nie pamiętam. Zaczęli się tam drzeć po nich, no i wytargali ich z tego przedziału, kurde, gdzieś tam do siebie, nie? No i tak
pojechaliśmy dalej, nie? No a jak już dojechaliśmy do dworca w Brzecławiu, to był rzut kamieniem do granicy. Także pomału żeśmy tak jakoś tam przebujaliśmy się, żeby rozpocząć całe te nasze wojaże po Austrii. I po sprawdzeniu oczywiście naszych paszportów, po wbiciu pieczątek, bo wiadomo, że wtedy jeszcze strefa Schengen nie obowiązywała nas, bo nie byliśmy w Unii Europejskiej, wjechaliśmy do tego kraju. No i było takie w moim mniemaniu podziw tych ich dróg, jak ja zobaczyłem, w jak doskonałym stanie były, nie? Te domy w ogóle takie bardzo podobne do siebie, nie taki miszmasz jak u nas, tak jakby troszeczkę starsze, ale to takie uporządkowane, ładne to, kurczę, no ja byłem zachwycony samym tym początkiem, jak wjechaliśmy. No i tak rozpoczęliśmy tę podróż, tak wiadomo, nie wiedzieliśmy, co nas spotka. Natomiast pierwszy sklep, gdzie wjechaliśmy, żeby kupić jakąś tam wodę, no to tak dobitnie nam pokazał te ceny, jakie są wtedy w Polsce, a w Austrii. Wiedzieliśmy, że będzie drożej, ale ja nie wiedziałem, że będzie aż taka korelacja cenowa między tymi cenami. No i w tym regionie, gdzie ruszyliśmy, bo nie, tak jak mówię, nie jechaliśmy na Wiedeń, tylko jechaliśmy na zachód, żeby jak najszybciej wjechać na te ścieżki przy Dunaju, to widzieliśmy przy tych drogach bardzo dużo jabłoni, grusz, śliw, a my jak szarańcza, nie, wpadliśmy z Tomkiem, bo za darmo to żeśmy się obżarli, ale czy owoce i woda to takie dobre połączenie, to i jeszcze jadąc na rowerze, powiem wam z własnego doświadczenia, nie. Na szczęście i na nieszczęście tych drzew owocowych przy drodze było tylko tutaj, w tym regionie, w Austrii. Potem już tego nie spotkaliśmy, nie? No ale no co, no pojechaliśmy dalej, nie? I tak bez żadnych zdarzeń, żeśmy tak jechali, podziwialiśmy na razie te austriackie wioski i dojechaliśmy na nocleg do Gedersdorfu, nie? A tam co drugi dom napisane było Zimmerfrei. No to pierwszy lepszy dom, no i znaleźliśmy nocleg, nie? Tak, mam tutaj zapisane w kalendarzu swoim 270 szylingów to było i to wychodziło wtedy około 77 zł za noc, nie? No, teraz to się wydaje, że to jest mało, no ja wtedy zarabiałem w Polsce 950 zł, to sami możecie sobie policzyć, jaka była korelacja tego, nie? Jak teraz to te ceny wychodzą. No, plusem tego było, że było śniadanie rano, nie? Może jakieś takie chlebek i marmolada, no ale było, nie? No i tak w lodówce jeszcze znalazłem piwko, no co sobie wypiłem, no bo co? Co mam sobie odmawiać w takiej podróży? I tak minął ten pierwszy dzień. W drugi dzień wyspani szybko dojechaliśmy do Dunaju i byliśmy zachwyceni tymi szlakami rowerowymi wzdłuż tej rzeki, tymi zabudowaniami, uliczki gdzieś takie, no kurde, coś pięknego. No nie wiem czemu, ale te zabudowania i ten klimat tam kojarzy mi się z tym filmem, takim serialem Alo Alo i miałem wrażenie, że gdzieś wyskoczy jakiś taki gościu jak René i nas zaprosili do knajpki, ale się tak nie stało, nie? No i niestety z tej fajnej pogody, jak żeśmy jechali, zrobiło się tak trochę pochmurno i zaczęło najpierw kapać, a potem padać, a potem już lać na sam koniec, nie? No i tak, no wiadomo, że te morale już też nie jest takie fajne, nie? No i w takiej miejscowości Auf żeśmy zawitali do Gasthofu, no i tam wzięliśmy sobie nocleg, nie? No i no, taki motyw był, że nie mieliśmy gdzie wysuszyć naszych przepranych tych skarpetek i tam gdzieś tam ciuchów. No, była tam w naszym pokoju taka jebitna lampka z taką dużą żarówką. No i tak pomyśleliśmy, że ona tak dosyć mocno grzała, nie, do tego starego typu żarówa.
No i powykręcaliśmy te nasze ciuchy i na tym abażurze żeśmy obwiesili, nie? No ale rano, o matko, tak patrzymy na ten abażur cały, taki gdzieś pozaciekany, mówi Jezusisko, co żeśmy narobili. Ale tak odwróciliśmy to w drugą stronę, no i tak, nie wiem, no gospodarz nie zauważył, nie widział, nic nie powiedzieliśmy. Zjedliśmy tam, no i pojechaliśmy, nie? A co tam? No i ten trzeci dzień, to rano też było tak pochmurnie, trochę kapało, padało tak z lekka. Mimo, że mieliśmy na początku w miarę fajny humor, no to potem w miarę jak padało coraz mocniej gdzieś, no kurde, to morale nam spadało i spadało. No kurde, wiecie jak się tak, niby fajnie, ale to nie jest to, kurde, o czym marzyliśmy, nie? No i tak wymyśliłem, żeby jak już dojedziemy do Linzu, żeby pojechać sobie pociągiem do Salzburga, nie? No, ale tam w Linzu, no totalnie żeśmy się pogubili, kurde, no duże miasto. A jak już dotarliśmy do tego dworca, no to przestało padać. Słoneczko gdzieś tam zaczęło prześwitywać z lekka. No i nagła zmiana planu, nie? No i pytam się jakiegoś tam Helmuta, tam moim prymitywnym niemieckim, jak stąd wyjechać. Pokazałem mu tam na mapce palcem. No to tak nas kuźwa pokierował, tak nam coś popieprzył, że wjechaliśmy na drogę szybkiego ruchu albo autostradę, już nie wiem co to było. Natomiast nie wolno tam było jeździć na rowerach. A czemu żeśmy nie zawrócili? No nie mam pojęcia teraz. Po prostu spojrzeliśmy na siebie i zaczęła nam noga tak podawać i te 3-4 km do następnego zjazdu w tym mieście, to żeśmy tak zapieprzali. Jakby ktoś z boku patrzył, to pomyślałby, no kurde, chyba w jakimś rajdzie uczestniczą albo coś, nie? Bo baliśmy się, żeby nas policja nie zatrzymała, no bo kurde, mandaty nie wiadomo ile mogą kosztować, nie? No i ta szaleńcza jazda nas tak nakręciła, bo czasami potrzebujemy jakiś gdzieś było dostać impulsów, nie? No i pognaliśmy, nie? A w Pettenbach w sklepie robiliśmy zakupy i pokażę wam tutaj taki notesik z tego okresu. No i zobaczcie, co kupowałem. Pół kilo bananów, kapusta z kabaczkami i woda. To było na cały dzień. Żarcie poza śniadaniem i gorącym kubkiem na wieczór. No i mieliśmy jeszcze tam puszki jakieś, nie? No, także gdyby się ktoś pytał, jak szybko schudnąć, niezdrowo oczywiście, to właśnie w ten sposób. Nocleg wzięliśmy w gospodarstwie u jakiejś tam takiej starszej Helgi, no, która nie mówiła po angielsku. Ten niemiecki to był też jakiś taki dialekt, dlatego prawie że w ogóle nie mogliśmy się z nią dogadać. A ona, żeby przerwać tą niezręczną ciszę, zaczęła przykładać palce do głowy i naśladować krowę, takie mu, mu. No, potem zaczęła udawać barana, kury. Babka była w porządku prawdopodobnie, na pewno, ale co nas rozśmieszyła. Jak ja sobie do tej pory przypomnę te jej odgłosy i próby zagadywania z nami, to mam śmiechawe. No ale co tam, nie? Na następny dzień, w poniedziałek rano, potem akurat u niej, jako że było gospodarstwo, to wszystko było takie fajne, świeże, jak pamiętam. No i po tym takim sytym śniadaniu w momencie dojechaliśmy do Gmunden i tego pięknego jeziora Traunsee. No widoki tak zajebiste, że no nie wiem, no chciałbym tam jeszcze wrócić, jak nie na rowerze, to na motocyklu, nie? A w ogóle tutaj w tych mniejszych miejscowościach, na tych wioskach fajnie mają zwyczaj ci Austriacy, tak jak u nas w górach, tu się witają, nie? Tam Grüß Gott, znają cię, nie znają. Fajne to jest. U nas w górach też jest to fajne, też się tak witamy, ja przynajmniej. Może niektórzy tego nie robią, nie? No. I tak w takich fajnych humorach, żeśmy się pognali dalej w jakiejś tam kolejnej miejscowości, Bad Isul czy coś takiego.
Patrząc w stronę Salzburga, znowu gdzieś tam widać było, że ciemno tam jest. No to postanowiliśmy, że tam jednak nie jedziemy, że jedziemy w stronę południa Austrii. No jak powiedzieliśmy, tak zaczęliśmy robić, nie? I taka ciekawostka jest to, że jak jechaliśmy, to zauważyliśmy, że brakuje tu takich sklepów wiejskich, czy albo takich małych miejskich, takich sklepików po prostu, że zajeżdżasz, kupujesz sobie coś tam i jedziesz dalej. Tu tego prawie w ogóle nie było, ja tego gdzieś tak nie zauważałem, nie? Tu były takie markeciki w stylu naszej Biedry czy Lidlowni, nie? Że gdzieś można było podjechać. Natomiast dobre było to, że my jak chodziliśmy do tych sklepów i jak robiliśmy zakupy, no tam zakupy to duże słowo, no tam woda, jakieś takie pierdółki małe, batoniki, to nigdy nie czekaliśmy w kolejce, bo zawsze nas ludzie wołali, żebyśmy szli od razu do kasy i nas tam kasowali, nie? Przy linkach i wiem, że już chyba wtedy też euro można było płacić, no. Czyli na tych wsiach mówię, że no Austriacy w porządku byli. No i tak nie wiem, jechaliśmy dalej, nie? No i tak jak już dojechaliśmy do San Martin, no i zatrzymaliśmy się na nocleg, no i tam gościu powiedział, że tu, tyle i tyle do zapłaty i ja mówię, że rowery żebyśmy sobie gdzieś schowali, nie? A on tak popatrzył na mnie i mówi, że ale my nie jesteśmy w Polsce. Tu rowery możecie sobie oprzeć o budynek i gwarantuję wam, że rano będą te rowery. No i dotrzymał słowa. Rowery rano były tam, gdzie wieczorem postawiliśmy nieruszone. Jak dobrze kojarzę, tam nie było płotu wokół tego domu, nie? No ale to też wiadomo, że jakaś taka wioska, kurde, inne zwyczaje, no po prostu. Fajny kraj wtedy, tak myślałem. Kolejnego dnia po śniadaniu prawie z górki dojechaliśmy do Bischofshofen, tam podskocznie. Nawet nie przypuszczaliśmy, że właśnie w tym roku Adam Małysz zacznie królować na skoczniach świata. To, że miał tam wcześniej 3 zwycięstwa, ale to jakoś potem gdzieś tam zanikło. Po prostu formę stracił, a tu w tym roku jak zyskał, kurde, to małszymania się zaczęła. No i tak za Zafelden, jak już jechaliśmy, Tomek nagle tam zatrzymał się i rzucił rowerem na pobocze i zaczął się po mnie drzeć. Gdzie tak zapierdalamy? Kurwa, spieszy ci się. Podziwiasz żeś te widoki, chłopie, kuźwa, nie wiadomo czy tu jeszcze kiedykolwiek wróci, że jedziesz, kuźwa. I tak mówię, ja pierdziu, kuźwa, ledwo co przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów, takim tempem jak dotychczas, a tu nie wiem czy to jakiś kryzys był u Tomka, czy po prostu rzeczywiście chciał sobie pooglądać to wszystko. No także od razu zostaliśmy się tutaj na noc, nie? A tam jeszcze taki przypał trochę był, kurde, bo nie wiem, czasami tak człowiek się gdzieś tam zatnie i tak gościu tam, ja do niego, czy zamiast mu zapodać, czy chce zobaczyć mój paszport, żeby nas wpisać, to powiedziałem mu, żeby on mi pokazał paszport, żeby go spisać, nie? On tak patrzy, po co ci te dane, po co ty chcesz mnie spisywać, nie? I tak dopiero potem zajarzyłem, że kurde, gafę szczeliłem, mówię, kurde, człowiek chyba ze zmęczenia czasami tak się wygłupi. Środa, 6. dzień z rzędu. Ruszyliśmy znowu w takim jakby lekkim deszczu, który potem zniknął, nie? I tak mokro było, ale nie padało na szczęście. I kiedy jechaliśmy tutaj, wjeżdżaliśmy do tego słynnego narciarskiego ośrodka Kitzbühel, taki dosyć znany wśród narciarzy. Od razu widać było, że jest to miasto dla snobów i bogatych tego świata. Nawet bez zatrzymywania się jakiegoś tam zbytniego pognaliśmy dalej, no bo to
Widać było, że to nie jest miejsce dla nas, nie? Na te czasy. No. A i tak jechaliśmy. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i w pewnym momencie no sklepu nigdzie nie było i wody w bidonach już nie mieliśmy. I prawie, że byliśmy na zatarciu, a pić się już chciało. I patrzę, tutaj przez drogę woda wali, nie? Patrzę tu, kurde, z lewej strony, a tam w skale strumień wybity i wali tam woda jak wściekła. Mówi, ja pierdzielę, nie? No normalnie można by powiedzieć, że cud. Cud w Austrii, nie? No i oczywiście natankowaliśmy nasze bidony, nachlaliśmy się tej wody. No na zaś się nie dało, nie? No ale mało co, abyśmy mieli bomby, nie? Takie kolarskie i tyle by było, nie? No i jechaliśmy dalej potem, nie? W stronę Przemczy Pastorn, tam gdzie taki rower jest, ni to rzeźba, ni to nie wiadomo co. No a Tomek w międzyczasie wyciaprał cały swój bengaj i jak już zjechaliśmy, kupił, bo podjechaliśmy do jakiejś tam apteki, kupił jakiś taki zamiennik austriacki, ale ja już kurde bez tego kultowego zapachu, to już nie to samo. Na noc dojechaliśmy do Krymla, skąd następnego dnia weszliśmy na szczyt, tam na wodospadek Krymla do góry, a no rower zostawiliśmy przy kasie, no licząc na to, że nikt nie ukradnie, tak też się stało. I po tym powrocie pojechaliśmy w stronę Innsbrucka. No nie wiem czemu po 10 km zatrzymaliśmy się. No i postanowiliśmy, że zawracamy, jedziemy w stronę Großglocknera, nie? No i zrobiliśmy sobie wtedy takie kolarstwo świrowo-zjazdowe, no zjeżdżaliśmy prawo w lewo, takie zakrętasy tam były i z góry, tak się fajnie popieprzało. No i na pełnym tym, żeśmy wjechali do Mittersila, gdzie zamówiliśmy sobie tam w takiej budce, tam stała po jednym kurczaku na głowę z bułkami. No i ten sprzedawca mówi, że to są porcje rodzinne, a my to na jedną osobę bierzemy, tak? I ryliśmy, ale wzięliśmy, zjedliśmy, nie? Okazało się, że to był Czech, który akurat tam pracował, no to trochę tam z nim pogadaliśmy, nie? No i ruszyliśmy dalej, nie? Po drodze jeszcze zahaczyliśmy o taką fajną miejscowość z takim jeziorem, Zell am See. No i wjechaliśmy na tą słynną drogę 107, czyli tak, niektórzy mówią na to Großglocknerstraße, nie? I było już takie dosyć późne popołudnie i chwała Bogu, że mój kompan podróży namówił mnie na nocleg jeszcze przed wjazdem w miejscowości Verleiten. To, że to był najdroższy nocleg całej tej wyprawy, 480 szylingów, czyli około tam 140 zł, to nic, bo na drugi dzień jak żeśmy wstali, okazało się, że dalej już nie było noclegu, trzeba byłoby całą górę zrobić, całą przełęcz i zjechać, a w nocy myślę, że kurde, no musiałaby być powtórka z tego, co było rok wcześniej. Na szczęście dobrze się dałem namówić, nie? No, a po śniadaniu i to była jazda najpiękniejszą wtedy trasą rowerową w moim życiu. Serpentyny, cały czas, podgórek, taka wspinaczka, widok na Alpy, na Großglockner, no kurde, no coś pięknego, nie? Dojechaliśmy w ogóle na tą przełęcz Hochtor, 2504 metry nad poziomem morza. No wyżej niż najwyższy szczyt Polski, Rysy. No czajcie to? Kurde, no dumni z tego byliśmy, naprawdę dumni. No tam na górze zrobiło się na tyle zimno, śniegu tam było dookoła, więc poubieraliśmy się w dresy, nie? Byliśmy tam jeszcze chwilkę, no i zjazd, taki szybki, nie? Taki, że przez ten wiatr leciały mi łzy, nie? Jak zjeżdżaliśmy.
Ale tak do końca potem nie wiedziałem, czy to były łzy przez ten wiatr, czy być może to były łzy ze szczęścia, nie wiem. Ale to była taka nagroda za te podjazdy, które były mocne podjazdy, nie? I tak bardzo szybko żeśmy zjeżdżali, w porównaniu do tego, co żeśmy wjeżdżali. I dojechaliśmy na nocleg do piekarni. Próbowałem teraz ją po latach znaleźć, ale nie umiem jej znaleźć gdzieś na mapie. To był najtańszy nocleg, w porównaniu do dnia wcześniej, najtańszy nocleg tej wyprawy. No była to piekarnia, a my u góry spaliśmy. Czy można sobie wyobrazić ten zapach tego pieczywa rano, jak wstaliśmy? Wszędzie pachniało świeżutkim pieczywem, takimi bułeczkami. Dostaliśmy tam śniadanie, takie ciepłe bułeczki, świeże, z masłem i z kawą. No kurde, no lepszego śniadania się nie da zjeść czasami, nie? No fenomenalne to było wtedy, nie? No i po takim śniadaniu się chciało jechać dalej, nie? Także jechaliśmy potem w stronę przełęczy Turacher Höch, gdzie tam była wysokość niecałe 1800 metrów. No i tam było najwyższe nachylenie drogi, jakim kiedykolwiek jechałem na rowerze po asfalcie do góry. Z tego, co tam gdzieś wyczytałem, to chyba było 21 czy 23% nachylenia, a więc mocno pod górę. No naprawdę trzeba było się tak napracować, żeby tam wjechać i wężykiem czasami trzeba było jechać. Natomiast jak już tam wjechaliśmy, zaczęliśmy zjeżdżać. Możecie mi nie uwierzyć, ale zjeżdżałem aż 91,3 km na godzinę. No tak pokazywał mi licznik. A licznik ustawiony nie według GPS-u, tylko według wielkości koła, czyli dobrze pokazywał, nie? I to był taki totalny odjazd, to co jak żeśmy zjeżdżali. Mieliśmy taką totalną euforię, że nie dbaliśmy o to, że nie mieliśmy kasków, że to nie były rowery jakieś tam kolażowe, czy jakieś tam do szybkich zjazdów. Po prostu chcieliśmy jechać szybko, nie? Bez ochraniaczy, bez czegokolwiek, nie? I tak każda wywrotka mogła się skończyć tragicznie, a my wyprzedzaliśmy jedno auto za drugim, trzecim, kurde, i tak żeśmy szybko zaiwaniali, że dojechaliśmy do takiej doliny na dół, a taka dolina wygląda jak z filmu, po obu stronach góry, nie? No i wtedy zeszło z nas cała ta euforia, zatrzymaliśmy się w Schleifing, żeby sobie trochę odpocząć. Kolejny dzień, jak już jechaliśmy, coraz bardziej oddalaliśmy się od Alp, to już nie było takich fajnych widoków, nie? No i za Judenburgiem znowu deszcz się do nas przypieprzył na początku, potem było słonecznie, a na sam koniec znowu ten deszcz, nie? No i na nocleg zatrzymaliśmy się w takiej pizzerii w Wartbergu na poddaszu. Też fajnie było, nie? No, a jak żeśmy się obudzili? Rano patrzymy przez okno. Kuźwa, znowu leje. Ja pierdzielę. No marole były takie, że już na serio nie chciało nam się już w tych wilgotnych ciuchów wkładać, nie? Co chwilę, nie? No i zapytaliśmy się o pogodę tutaj i rzeczywiście miało gdzieś tutaj padać. No to co? No postanowiliśmy, że jedziemy do Wiednia pociągiem, nie? No ale tak kupiliśmy bilety z przesiadką i w miejscowości, jak sobie tutaj przypominam, Mirzuszlak, żeśmy wysiedli, mieliśmy 1,5 godziny przerwy do następnego pociągu, a że nie padało, no to 2 razy nie trzeba było mówić, nie? No to wsiedliśmy na rowery, no i pognaliśmy do następnego przystanku, nie? Skąd żeśmy wsiedli z powrotem do pociągu. No i będąc już w tym Wiedniu, podzwiedzaliśmy to, co mogliśmy pozwiedzać, bo to też tak na czuja, żeśmy tak sobie jeździliśmy. No i taka ciekawostka, że jak przejeżdżaliśmy przez taką dzielnicę, to chyba była hinduska dzielnica, jak dobrze kojarzę, to jak przez nią przejechaliśmy, to tak nagle patrzę,
ty Tomek, lampki nie mam z przodu. Kurwa, odkręcona cała, nie? No, tak jakoś się było, nie? No i dojechaliśmy potem do dworca głównego tam w Wiedniu. No i tak patrzymy, no pociąg miał być o 22, a czasu mieliśmy naprawdę sporo, nie? Tak dużo, że ja sobie wymyśliłem, że możemy jechać do Brzecławia, nie? Tam, czyli około 85-90 km. I dojedziemy tam i tam sobie wsiądziemy do pociągu, nie? Bo o 22 godzinie zamykali granicę. Mówię, no to jak pojedziemy takim dobrym tempem, to spokojnie zdążymy, nie? A gdyby się nie udało, no to no co, no wtedy trzeba będzie nocleg wziąć, nie? No ale kurde, Tomek nie chciał jechać, nie? No i tak od słowa do słowa żeśmy się trochę powadzili. No i chyba wyszło na tym, że mówię, że no to co, no kuźwa, spotkamy się w pociągu w Czechach, w Brzecławiu. Mówi, ja jadę. Ja mówię, no szkoda mi kurde dnia tutaj, żeby już siedzieć na i czekać kuźwa jak jełop, nie? No, tak więc siadłem na ten rower i zacząłem zapierdzielać, nie? Tak już, jak sobie wcześniej już obmyśliłem, nie? No nie wiedziałem jednak, że Tomek ruszył kilkanaście chwil za mną, nie? No. Do granicy dotarłem już jak było ciemno, bez lampki, wyobrażacie sobie? I to na 5 minut przed zamknięciem granicy. Kuźwa. Normalnie szok. W Czechach, więc też jechałem już bez światła. No jak ktoś nadjeżdżał, gdzieś tam jechał, to schodziłem na pobocze, nie? Żeby też mnie gdzieś tam policja nie zaczepiła, albo żeby się ktoś tam do mnie nie przyczepił, nie? No i dojechałem do dworca i czekałem na ten pociąg do Katowic. No i tak właśnie została zrobiona taka pętla wokół Austrii. A gdzie spotkaliśmy się z Tomkiem i w jakich okolicznościach? Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam.